Witam. 16 marca 2025 rok. No i cóż, niedługo wkroczy baran, a my jesteśmy na takim etapie troszeczkę, który daje nam możliwości. Nie przedstawiłem się, Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli krótko mówiąc astrologia i to tyle. Trzeba brać pod uwagę najważniejszą rzecz, jaka jest, czyli świadomość. Świadomość tego, że idzie wiosna, że idzie nowy rok, że idzie to wszystko, co się dzieje i to, co nowe. To nowe oczywiście nie możemy zostawić tego, co było, nie możemy zniszczyć tych naszych marzeń, a wręcz je urzeczywistnić. Światło wolności widzimy, że bardzo mocno uderza i zakłóca w pewnym sensie to wszystko, co się dzieje, ale najważniejszą rzeczą jest to, że świat idzie w tą dobrą stronę. Wiosna, radosna i to wszystko. No i barani skok zaskoczył niektórych i bardzo dobrze, bo podsumowanie tego powinniśmy teraz zrobić, co się dzieje w tej całej historii, która nas otacza. Możemy dzisiaj już spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy, z perspektywy nie lęku, a wręcz odwagi i umiejętności zrozumienia kosmosu, bo kosmos ma swoje prawa, które są niemiłosierne. To nie jest tak, że możemy je ustawiać albo brać sobie jakieś nieumiejętne działania, które potem są dla nas bardzo przykre w konsekwencjach, jeżeli liczymy na coś, co jest nasze ludzkie, a nie to, co nam szykuje kosmos. Bo kosmos jest niewyobrażalnie wielki i niewyobrażalnie wspaniały. Tak trzeba przyznać, ponieważ zawierają się w nim ogromne potencjały, które dla naszej wyobraźni są zupełnie nie do przyjęcia, co stanowi pewną tajemnicę, co zawsze dla nas jest takie co to? Dlatego też my musimy pojąć pewne zasady. Zasady najważniejsze, jakie są, to przede wszystkim granie w tym, co nazywamy rzeczywistością. Chciałem usiąść na ławeczce naszej, ale tam jakaś parka usiadła, ale nic, usiądziemy sobie na chwilę, spoczniemy na ławeczce, na której bardzo lubię konferować z Tadeuszem. Zaraz wam pokażę, to jest. I będziemy konferować oczywiście z Tadeuszem, to nasze tutaj ławeczki astrologiczne, które tutaj siedzimy i ktoś tam, któraś z osób stwierdziła, że uzurpuje sobie miejsce. Oczywiście, że tak, dlaczego nie? A dlaczego mam sobie nie uzurpować? Akurat nie, tutaj na Tadeusza ławeczce też siedzi osoba, więc pójdziemy na nową ławeczkę, w nowej przestrzeni, w nowej rzeczywistości i usiądziemy dyskutujemy chociaż sekundę na ten temat, co nas i przede wszystkim jak my podchodzimy do tej rzeczywistości, która jest, a która nie jest. Bo taką, jaką sobie wykreujemy, taką, jaką sobie wymarzymy sytuację, taka ona będzie. I nie ma co się czarować, nie ma co tutaj piany bić, że tak jest, bo tak musi być, albo my jesteśmy, albo nie jesteśmy. No i tutaj jesteśmy. Ktoś tutaj nawet zostawił jakiś bilet nadziei, że znajdzie się, a my jesteśmy właśnie tutaj na ławeczce. Zaraz wam pokażę wszystko dookoła, żeby nie było tak, że nie.
Tam mamy plac zabaw, a właściwie w piłeczkę. Tutaj mamy te słynne ławeczki, które Wam pokazywałem. A tam właśnie siedzi ta parka, która marznie, ale w duchu miłości. I to jest najważniejsze, że miłość niech panuje, niech zapanuje na tym świecie nareszcie. I ta miłość taka prawdziwa, która tworzy 2+1. I to jest chyba puenta tego roku, który już jest za nami, a jednocześnie ten rok, który jest przed nami, który jest taką wielką tajemnicą, a w rzeczywistości nie jest żadną tajemnicą. Musimy dążyć do najważniejszej rzeczy pokoju, pokoju w pełni znaczenia i w pokoju ducha i w pokoju. Jak to by można było powiedzieć, mir, mira. I to jest najbardziej istotne, że te dwie rzeczy się łączą, jednocześnie spokój. Spokój, który jest naturą przypisaną nam w rzeczywistości. Powinniśmy zamknąć w tym momencie nasze myśli i usunąć wszystkie zbędne śmieci, które nam przychodzą na myśl i poddać się kontemplacji z kosmosem, bo kosmos wie dużo więcej, dużo lepiej, co ma być tu, na tym padole, a to miejsce tutaj jest naszym miejscem, gdzie funkcjonujemy, gdzie żyjemy, gdzie jesteśmy szczęśliwi. Każda planeta ma swoje działania. Oczywiście teraz do Barana wejdzie sporo planet i ruszą, ale o nich będziemy opowiadać wtedy, kiedy będzie właśnie ten czas. A w tej chwili mamy tylko rozliczenie naszych myśli, które są czasami niefrasobliwe, ponieważ nie potrafimy zrezygnować z pewnych rzeczy, które są jakby przypisane nam. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, która jest najbardziej istotna, to, że uważamy, że jesteśmy jedyni na tym świecie. My jako tutaj Polacy, jako ci, którzy tutaj jesteśmy najbardziej zakorzenieni w tym obszarze, bo jednak ascendent jest godziną, ale miejsce kąta Słońca jest bardzo istotne i to wszystko, co się dzieje. I ten moment, kiedy przyjęliśmy akurat chrzest, jest bardzo istotny. I każdy z nas wie o tym, że to zaczyna istnieć i walka z tym jest najbardziej istotną rzeczą, bo zrozumienie tej chwili, że jest ten czas i w tym czasie my popełniamy jakieś tam błędy czy historie, one są dla nas otworem do nowego życia. I właśnie teraz jest ta wiosna, teraz jest ten wejście w znak Barana, gdzie musimy w tym momencie ryb pozostawić te wszystkie elementy, które nas nie tyle irytują, bo one nas nie irytują, tylko one są destrukcją myśli i tego wszystkiego poczynania, a co będzie, a jak będzie. Nie patrz na to. Patrz na to, że te liście za chwilę opadną i wyrosną nowe. I one nie myślą o tym, żeby stać się takimi, jakie tutaj są, bo one przeżyły cały rok. Bo była wiosna, one pokazały się i teraz już jest przednówek, czyli przed całą wiosną, czyli spędziły równy rok na tym drzewie i nikt by nie pomyślał, że kiedykolwiek przyjdzie taki moment, że będą pokazane jak kokony,
historii, ale to nie potrzeba, bo one są. One odpadną, zasilą tą ziemię i tutaj będą funkcjonować zupełnie w innej postaci. Tak jak mówimy, to zresztą bardzo często z popiołu powstałeś, w popiół się obrócisz i to jest chyba największe motto tej dyskusji i właśnie w tej chwili jesteśmy przed tym wejściem w tą nową strukturę, jaką jest życie. Życie nasze i od nowa. A my w tej chwili każdy element musimy zrealizować właśnie w swoich pragnieniach. W swoich pragnieniach, które skrywamy, a jednak lęk jest podstawą tego wszystkiego. Dlatego też przejście pomiędzy dwoma drzewami jest dla nas problematyczne, ponieważ dlaczego? Dlatego, że się boimy tych drzew, albo lękamy, czy też nie chcemy zrozumieć jednej rzeczy, że mamy czas, który jest bardzo trudny do tego, abyśmy mogli pojąć, że jutro będzie inny dzień i ten inny dzień pokaże nam inne możliwości. Za każdym razem jest inny dzień. Nigdy nie ma tych samych chwil. Te chwile mijają i czy warto je łapać, bo ktoś powie, no bo tak się stało. Tak i nie. To nie chodzi o to. Chodzi o to, by wiedzieć, że za chwilę jest następna okazja i z tych okazji trzeba korzystać, a to jest najbardziej zrozumiałe przez astrologię, dlatego że astrologia właśnie pokazuje te chwile, które są dla nas tak istotne, tak ważne. Czy te, które przeszły, czy wrócą? To zależy od wielu czynników, ale na ogół, jeżeli przegapimy, to mogą nie wrócić. Ale jeżeli wiemy, to mogą przyjść, tylko zupełnie w innej formie i ta forma nie zawsze jest pozytywną formą, taką jakbyśmy się spodziewali, że ta chwila będzie taka, tylko może być jeszcze bardziej nieustępliwa, czy też nieumiejętna w tym wszystkim, co się dzieje. Jak wygląda nasze życie, jak wygląda to wszystko, co się dookoła nas toczy, to jest przede wszystkim sprawa wolności, ale wolności ducha, jakiego my w sobie wykreujemy. Duch wolności jest jedną z podstawowych sytuacji, która dla nas jest najbardziej istotną rzeczą, ponieważ to wszystko, co się dzieje dookoła nas, jest umiejętnością zrozumienia, a właściwie też wykreowania działań, które, no ale to fakt, że one nas rujnują bardzo często, ponieważ nie są po naszej myśli, o której już wspominałem tutaj jednocześnie, ale ta myśl bardzo często jest realizowana zupełnie w innej formie, niż my byśmy chcieli sobie ją zrealizować. I ta realizacja jest bardzo często przykro, ale poza jakby planem tego wszystkiego. I ta realizacja staje się dla nas w pewnym sensie obsesją, ponieważ dlatego, że tak ma być, a nie inaczej, bo my tak chcemy. A kosmos czasami realizację robi inną, chociażby w tej chwili to, co się dzieje w rzeczywistości naszej, tej zewnętrznej, gdzie oglądamy
w jakieś tam programy i te programy okazują się zupełnie inne niż program, który przyszykował nam kosmos, a kosmos wbrew pozorom chce dobrze. A to, co się dzieje dookoła, te osoby chciały wykreować to, a wykreowały sobie kaganek, oświaty, który parzy, a nie oświeca. No i się stało. I będzie się dziać coraz bardziej w realiach tego wszystkiego, co moglibyśmy nazwać umiejętnością kreowania rzeczywistości w tej formie, co byśmy na przykład pragnęli, ale tutaj nie zawsze pragniemy akurat takiej plastyki, która jest plastyką w gruncie rzeczy zagłady, bo nie ma co się czarować, ale ktoś chciałby, abyśmy ulegli właśnie degradacji tej epoki, która odchodzi, która już właściwie znika i coraz bardziej czuć tą epokę. Czy można by ją nazwać wolnością? To nie jest epoka wolności, tylko epoka wodnika. Wodnik jest swobodą ducha i umiejętnością spojrzenia głębiej w sedno zrozumienia siebie i patrzenia tam, gdzie jesteśmy mocno zakonserwowani, bo ta forma duchowości jest w tej chwili zupełnie inaczej zrealizowana, niż my byśmy chcieli i nie potrafimy zupełnie jej rozegrać na planie tej historii, która jest, bo ta historia jest taka, jaką myśmy sobie wykreowali, a nie to, co byśmy mogli kreować. I kreowanie tego wszystkiego, co jest zupełnie inną płaszczyzną, zupełnie daleką od tego, bo niektórym się wydaje, że jest zło i dobro. A co byśmy zrobili wtedy, kiedy tego czegoś złego nie ma i byśmy tylko pozostawili dobro? Czy to dobro jest dobrem, czy jest w tym momencie złem? Bo bardzo często nikt nie stawia siebie po tej dobrej stronie, bo zło czyniąc nie pojmuje jednej rzeczy, że w tym źle jest czasami dobro. Bo gdyby ktoś nie zrobił tych ostatnich 3 lat, wtedy byśmy nie mogli pojąć, dlaczego jest tak dobrze w tej chwili. Dlatego też osoby, które myślą w założeniu pozytywnie, w tej chwili widzą ten pozytyw już bez żadnych ograniczeń. I właśnie to jest najważniejsze, że ktoś w imieniu dobra zrobił bardzo złą rzecz. I doszedł do pewnego oczywiście punktu, który jest zamknięciem tego, co chciano nam zrobić. No to jest chociażby ten słynny reset, czy tam jeszcze jakieś inne umiejętności, ale nie znając patrzenia w kosmos i umiejętności zrehabilitowania tego wszystkiego, co dookoła nas jest, stało się to,
tragedią. Tragedią zrozumienia właśnie tego spojrzenia, które chciano nam narzucić. I to narzucenie właśnie tej walki pomiędzy białym a czarnym stało się chaosem i w tym chaosie wiatrów, czy też nieumiejętności ukazała się ta forma przezroczysta, ta właśnie najbardziej wodnikowata. I wszystko, co się działo do tej pory właśnie, jest w pewnym elemencie rozwiązaniem przezroczystym. I w tym przezroczystym rozwiązaniu mamy klarowność. To jest właśnie ta epoka wodnika, która mimo tych wszystkich zapewnień, realizacji przestrzennej potraktowało te wszystkie nakazy, ten cały, nazwijmy to, chaos, albo moglibyśmy powiedzieć jeszcze inaczej, bardach, co by było większym tutaj ujęciem słownym, bo to słowo nie zawsze jest zrozumiałe, ale dla niektórych jest ono oczywistym punktem, bo w tym się najłatwiej żyje. Ponieważ im większy jest galimatias, to wówczas w te realia możemy ustawić sobie takie, jakie my chcemy i w nim najłatwiej jest funkcjonować, ponieważ wtedy możemy narzucić to, co jest dla nas do naszej akceptacji i do naszego myślenia. I teraz, jeżeli my popełnimy jakikolwiek błąd, a te błędy są dla nas najłatwiejszą rzeczą, ponieważ ulegamy, powiedzmy, że na kolanach, ponieważ jest to pozycja najbardziej, no co tu ukrywać, ale saturniczna, to wówczas musimy pojąć, że w stanie pionizuje nas i wracamy do pozycji rozmowy Chrystusa w tym momencie, kiedy jest już ostateczna rozmowa pomiędzy Synem a Ojcem. I wówczas słowa Jana Pawła, nie lękaj się, stają się rzeczywistością nie do przyjęcia dla niektórych, którzy chcą zmanipulować tym, co jest dookoła nas. I chcą interpretować po swojemu, a nie potrafią interpretować tego według pewnych zasad. Jestem, więc myślę. Jeżeli myślę, to mam prawa. A jeżeli mam prawa, to wówczas wchodzi dekalog i to, co jest prawem naturalnym, tą przyrodą, w której właśnie się znajduję i w której chcę być, bo bez niej nie ma możliwości eksploatacji naszych dążeń.
ponieważ te dążenia są tak jak pory roku i każda pora roku i tak znaki zodiaku, tak jak największe dzieła w literaturze, ponieważ każdy element jest wpisany właśnie w tą realizację umiejętności spłaszczenia do kontemplacji albo medytacji po to, żebyśmy mogli być po prostu bliżej Stwórcy i kosmosu, bo jeżeli nie będziemy realizować te plany, które są nam narzucone, oddalamy się i stajemy się tylko wyłącznie biomaszynami. A my nie jesteśmy biomaszynami, tylko jesteśmy twórcami na wzór i podobieństwo, ponieważ tak zostaliśmy ukształtowani i musimy jak najgłębiej wchodzić w to, co nazywamy życiem i nauczyć się tego życia przede wszystkim od tego kosmosu, od Boga, od Chrystusa, który 2000 lat temu odszedł, bo taka była wola Jego Ojca. I pokazał nam, gdzie jest ten kierunek. A my przez tyle tysięcy lat, te 2000 lat, a w rzeczywistości od momentu, kiedy powstał człowiek, jeszcze nie pojęliśmy, kim jesteśmy na tej ziemi i jaka jest nasza rola. I ktoś chce zawładnąć tym, a nie pojmuje jednej rzeczy, że to my indywidualnie jesteśmy i to jest nasz świat. I w tym świecie musimy się odnaleźć. I to jest chyba numer 1 w tym naszym całym planie, który przyjdzie, ten czas wodnika, ten czas indywidualności i mądrości, tej indywidualnej i jednocześnie szanowanie drugiego człowieka w pełni z jego zrozumienia. No proszę, na coś trafiłem, w co trudno uwierzyć, a jednak jest. No i mamy. Czy może być coś piękniejszego? Jak przepiękne kwiaty, które pokazują nam, że jednak jest. Wiosna. Proszę, jak pięknie otacza nas świat, a w tym świecie my. I ten kolor, który jest tak ważny dla nas, w tych barwach, które nazywamy życiem. Nareszcie. No proszę. Właściwie powinienem skończyć, bo ten żółty kolor jest kolorem, właściwie nie żółty, a szafranowy jest kolorem właśnie wodnika. Jak pięknie. Nawet nie spodziewałbym się, że kosmos jest tak przepiękny, że idąc drogą kończę
na tym, co się budzi. I niech się obudzi was, we mnie, w nas. W sam raz chyba takie słowo. Duch. Niech właśnie z góry zejdzie na nas i pokaże nam tą najpiękniejszą drogę wolności, niepodległości. A z Placu Niepodległości będą transmisje. Prawdopodobnie na żywo. Zobaczymy. Chyba się tak uda. A to będzie chyba tą epoką dla nas, dla mnie. Eksploatacji umiejętności wolności. No cóż, wszystko przed nami. Zapraszam na dalsze historie związane z wolnością, niepodległością, umiejętnością patrzenia w planety i szukania swojego miejsca w tym kosmosie. Bo astrologia właśnie po to jest, żeby ukazać nam pragnienia, które są głęboko gdzieś w nas. I kosmogram jest po to, żeby on był. Bo on jest drogowskazem dojścia właśnie do Boga. Z Bogiem. Do zobaczenia. Do wieczora o 21:00 rozpoczynamy. Jak zawsze. Codziennie. Czasami się spóźnią, no, a czasami mnie nie ma. Ale wtedy jest naprawdę pech. Wtedy mam coś do zrobienia. Z Bogiem.